Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, jak budować biznes technologiczny, jak osiągać wielkie sukcesy, zdobywać światowe rynki i czy polscy biznesmeni robiący sukcesy za granicą dalej przynoszą pożytek naszemu krajowi. Jak państwo powinno wspierać tego typu działalność naszych przedsiębiorców. O tym wszystkim za chwilę, ale jak zawsze najpierw podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo wam dziękuję. To wy sprawiacie, że ten program jest niezależny, istnieje już 4 lata. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Link do zrzutki znajdziecie pod nagraniem. Zapraszam, a teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Tomasz Karwatka, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Tomek obecnie zarządza funduszem Catch the Tornado, a wcześniej założył wiele firm, które odniosły spektakularne sukcesy. Nie będę ich sam wszystkich wymieniał, bo za chwilę o tym opowiemy. Bardzo się cieszę, że jesteś. Twoje firmy już łączne miały exity, czyli sprzedałeś udziały w tych firmach za łącznie grube kilkaset milionów dolarów. Gratuluję. A pochodzisz z małej wsi w Wielkopolsce. Ustaliliśmy przed chwilą, że wychowaliśmy się mniej więcej 50 kilometrów od nas, w sercu Pyrlandii, pięknej kraju ziemniaków. I jak to się zaczęło? Jakby skąd złapałeś ten ciąg biznesowy i jak to się stało, że można, wychodząc z trudnej sytuacji życiowej, wyskoczyć tak wysoko? Tak, pochodzę z małej wsi Dłużyna i faktycznie jest to mała miejscowość, gdzie tych szans pewnie nie było aż tak dużo jak w mieście, ale nigdy nie uważałem, że byłem jakiś, poszkodowany przez tą sytuację, wręcz przeciwnie, super rodziców i to jest jedna moja taka obserwacja z tych początków, a druga to, kurczę, na tej wsi wszyscy byliśmy równo biedni albo bogaci, zależy jak patrzeć. Więc nie było tych podziałów, więc ja nigdy w zasadzie, będąc dzieckiem, nie myślałem o pieniądzach. I to też jest rzecz, którą zrozumiałem gdzieś tam później dopiero, słysząc różne historie o dzieciakach, nawet w podstawówce, które się smucą, bo nie mają jakichś, modnych butów albo czegoś. Nigdy nie miałem takich myśli, więc to też jest ciekawe, jak w ogóle do tego biznesu trafiłem, skoro byłem taki zupełnie bez tych pieniędzy wychowywany. Ponieważ wydajesz właśnie książkę, która opisuje 5 pierwszych lat działania firmy technologicznej. Fantastycznie się czyta i polecam wszystkim, którzy chcą robić biznes, nie tylko technologiczny, czyli ona jest dla ludzi, rozumiem, którzy zajmują się biznesem techowym, ale zapewniam, że to nie tylko dla takich czytelników jest, ale tam piszesz o tym, że najpierw sprzedawałeś, zarabiałeś pieniądze w sposób mało technologiczny, sprzedając pomidory. Tak. I to jest rzecz, którą jestem rodzicom wdzięczny i będę wdzięczny zawsze. Jakiś taki niesamowity rodziców intuicja. Wyglądało to tak, że my mieliśmy folię z pomidorami. U nas się mówiło folie, chyba w całej Polsce się mówi tunele w ogóle. Później też to dopiero zrozumiałem. I mieliśmy pomidory i zawsze w weekend jeździliśmy taką starą syrenką do miasta te pomidory sprzedawać. Cała syrenka załadowana tymi pomidorami. I ja i mój brat Piotrek czekaliśmy na ten moment, gdzie rodzice chcieli iść na zakupy na targu. Byliśmy na targu i zawsze był ten moment, gdzie oni mówili, dobra, to teraz zostajecie sami na pół godzinki, wszystko jest wasze. Te pomidory, co tu są, to są wasze na te pół godziny. Co sprzedacie, to do waszej kieszeni. Cena, jaką chcecie.
robicie co chcecie, chłopcy. Aha. No i A ile mieliście lat wtedy? wiesz co, ja miałem 10 lat, Piotr jest 5 lat młodszy, więc miał, myślę, 5. To naprawdę byliśmy szkrabami, nie? Mhm. I ile my tam rzeczy przetestowaliśmy. Zmienialiśmy ceny. No przeróżne rzeczy, z niektórych nie jestem do końca dumny, bo nawet symulowaliśmy, że kupujemy te pomidory. Jeden stał, drugi biegał z siatką i mówił, ale super pomidory kupiłem. Więc wiesz, jakieś kampanie marketingowe, można by to nazwać, czy PR-owe. Ale to było niesamowite, że te pół godziny nas uczyło z jednej strony nie bania się ludzi, z drugiej rzeczy ustalania ceny, tego, że można tą cenę podnieść, opuścić, co się wtedy dzieje, prawda? Ale też uczyło nas, myślę, i to jest najważniejsze, takiego sprawstwa, że ja mogę zarobić jakieś pieniądze, że to ode mnie zależy. I to jest niesamowite. I myślę, że naprawdę każdy, kto miał takie doświadczenia za dziecka, to jest po prostu bardzo, bardzo bogaty przez to, bo to procentuje całe życie później. No, jak widać, u ciebie zaprocentowało bardzo mocno, bo nie wymieniłem, prawda. ja nie wymieniłem tych firm, ale część z państwa słyszało o Eleven Labs. To jest udziałowiec firmy Eleven Labs czy CyberFox. Tak. Byłem drobnym inwestorem tych firm. To absolutnie nie moja zasługa. Miałem po prostu dużo szczęścia trafić już jako inwestor na świetne firmy. Ale sam przedtem byłem przedsiębiorcą i ciągle się czuję przedsiębiorcą. Zrobiliśmy z moim bratem Piotrem kilka firm, gdzieś właśnie zaczynając też od dzieciaka, bo pierwsza nasza firma to była malutka strona internetowa, którą robiliśmy, która agregowała treści z blogów i przyszła w pewnym momencie Agora i olbrzymia korporacja i stwierdziła, że fajną rzecz robicie, może chcemy to kupić od was. Pamiętam nasze zdziwienie, jak to można kupić stronę internetową? Jak by to miało działać? No ale udało nam się sprzedać ten serwis. To były wtedy dla nas duże pieniądze, jakieś kilkaset tysięcy złotych. No z perspektywy czasu pewnie nie tak duże, a na pewno nie były duże wtedy dla Agory. Natomiast bardzo dużo się wtedy już nauczyliśmy, jak to działa, że można właśnie biznes zbudować, można go sprzedać. Budowaliśmy kolejną firmę, to nam zajęło 14 lat i kilka lat temu tą firmę sprzedaliśmy. To była firma, która robiła sklepy internetowe, nazywała się Divante. No mieliśmy taki dosyć duży exit na kilkaset milionów złotych. Oczywiście mieliśmy też innych udziałowców, więc ta kwota, która jest bardzo wysoka, jakoś się rozłożyła. Natomiast robiąc tą firmę, zaczęliśmy też robić inne firmy. Zrobiliśmy taką firmę View Storefront, która trochę zrealizowała nasz taki amerykański sen, bo my zawsze marzyliśmy o tym, żeby prowadzić ten startup w Dolinie Krzemowej. I to jest jakby taka, wiesz, mekka wszystkich technologicznych przedsiębiorców. I z View Storefrontem udało nam się dostać do Y Combinator. To jest taki akcelerator, takie miejsce, gdzie się jakby wspiera budowanie biznesów. On jest w sercu Doliny Krzemowej. To jest taki Harvard dla startupów i po przejściu tego udało nam się zebrać bardzo duże rundy od inwestorów i gdzieś jakoś być może pozbyć się tych kompleksów takich, że my tutaj w Polsce coś robimy gorzej, bo no nie robimy gorzej na pewno. I zbudowaliśmy jeszcze kilka innych firm. Niedawno też właśnie jedną z nich sprzedaliśmy i też znów takie, wydaje mi się, trochę leczenie kompleksów, bo sprzedaliśmy firmę Callstack przy bardzo wysokiej wycenie. 500 milionów złotych. 500 milionów. Złotych. Tak, złotych. I sprzedaliśmy do funduszu Viking Global. To jest olbrzymi fundusz, taka pierwsza liga nowojorski, który między innymi jest właścicielem Formuły 1. Więc to też jakby na nas samych to zrobiło wrażenie, że polskie firmy są doceniane na arenie międzynarodowej. To był drugi zakup tego funduszu w Polsce. I dla nich też nowość, w ogóle inwestowanie w tej części świata i naprawdę z olbrzymim entuzjazmem do tego podeszli i to też troszeczkę gdzieś tak napawa tą dumą taką patriotyczną, nie? Że przyjeżdżają ludzie bardzo mądrzy, z olbrzymim kapitałem, olbrzymim doświadczeniem, mówią, fajną firmę tutaj zbudowaliście w tej Polsce, chcielibyśmy być współdziałowcem tej firmy. Tu w twojej działalności jest wiele takiego czynnika społecznego, bo o tym tylko zapowiadam, że będziemy mówić o lasach również, bo tworzysz wielki park, prywatny park narodowy
który nie służy zyskom, tylko temu, żeby lasy w Polsce istniały, nie były wycinane. To do tego dojdziemy, tylko zapowiadam, żebyście państwo posłuchali. Opowiedz, co jest najważniejsze, kiedy zaczynasz w ogóle taką przygodę biznesową? Jak patrzysz z perspektywy, piszesz o tym w tej książce, jakby co było takie, co dla ciebie było kluczowe i co twoim zdaniem jest kluczowe dla ludzi, którzy zaczynają biznes? Tak, i to myślę, że tak jak zauważyłeś, dużo tych obserwacji, którymi się będziemy dzielić, to one nie dotyczą firm technologicznych. To wydaje mi się, że jest jakaś taka prawda, albo może coś, co bardzo często działa. Tak bym może powiedział. I też zanim wejdę w to faktycznie myślę, że wartością, którą wnoszę, jest to, że widziałem tych firm ileś. I to nie jest jakby opisanie jednego przypadku, który się udał. Więc już wracam do twojego pytania i odpowiadam. Wydaje mi się, że dwie rzeczy są niezmiennie ważne. Pierwsza to robienie czegoś w obszarze, który rośnie. I nieważne, co to jest. Oczywiście w technologii tych takich rosnących zjawisk jest dużo. No teraz AI, ale przedtem kryptowaluty, tak, nie wiem, fotowoltaika, czyli następuje jakaś innowacja technologiczna, która pozwala tworzyć coś, czego nie było przedtem. Ale bardzo podobne trendy zachodzą też wśród konsumentów. Piwa kraftowe, piekarnie rzemieślnicze. To są też biznesy, których nie było kiedyś i nagle się pojawiły i ludzie, którzy pierwsi wskakują na takie fale, ja piszę w książce o pojęciu tornada, czyli wskakują do czegoś, co się rozpędza, no bardzo dużo zyskują. I to tak jest... nazwałeś swój fundusz. Catch the tornado, czyli Tak, złap ten tornado, złap tak. ten trend. Tak. Więc, bo robiąc w obszarze, który rośnie, ta fala to jest takie naturalne w sumie, prawda? Ona rośnie, a ty sobie na niej surfujesz i nawet jak robisz głupoty, to ta fala nadal cię będzie nieść. Wydaje mi się też, Pod że... warunkiem, że jesteś na fali wznoszącej, no bo No tak. to jest kluczowe pytanie, jak rozpoznać, która z tych fal jest wznosząca. Bo Oczywiście. to łatwo opowiadać. Masz rację, to jest 100%, bo jeśli z kolei jesteś na fali schodzącej, prawda, to możesz być najlepszym surferem i to niewiele pomoże. Ale to jest jedna rzecz i gdzieś możemy do tego później wrócić, bo bardzo słuszne pytanie zadawać, ale jak rozpoznać falę? A druga rzecz, myślę nie mniej ważna, to jest dobór wspólnika czy wspólników. Większość osób, uważam, bardzo zyskuje na tym, jeśli prowadzi firmę ze wspólnikami. To znaczy, jest mało osób, które mają tak bardzo szerokie kompetencje, że są w stanie sobie poradzić z myśleniem o produkcie czy usłudze, sprzedażą, marketingiem. Są oczywiście takie asy i pojedyncze przypadki takie są, ale większość z nas jednak ma dużo węższe pole specjalizacji i tak naprawdę rozpędzenie firmy jest możliwe, kiedy ktoś nas uzupełnia. A kiedyś, pamiętam, w latach 90. to było tak raczej przekonane, że spółki to jest coś, co cię może tylko uwalić, bo wspólnik ci będzie blokował coś, bo cię może szukać, bo będzie stanowił problem. Lepiej miej sam tę firmę. Dokładnie tak i myślę, że to jest też ta zmiana, która się dzieje, pokoleniowa i też zmiana w zaufaniu, prawda? No bo jeśli sobie wzajemnie nie ufamy, to spółka wydaje się bardzo złym pomysłem. Tak. Dlaczego mam kogoś wpuszczać do swojego życia, do swojego biznesu? I musimy mieć jakieś zaufanie między nami. To myślę, że to jest taki temat, o którym długo moglibyśmy rozmawiać. Ale to jest widzę, ważne. że to się zmienia. Porozmawiali o tym. Tak, ja myślę, że to się zmienia. Więc jakby wspólnik i dobór tego wspólnika jest bardzo ważny. Są takie statystyki, które pokazują, że jeśli masz wspólnika, to szanse powodzenia firmy są znacznie wyższe. No, a dobór wspólnika to jest tak naprawdę pewnie temat na osobną książkę. Ja bym tylko może jedną rzecz tutaj poradził, czy może podzielił się taką czymś, co widzę, że najlepiej wspólnika się dobiera to trochę tak jak z partnerką czy partnerem poprzez randkowanie, czyli robienie czegoś razem. I w deklaracjach i w słowach to wszyscy zawsze są wspaniali, natomiast jak się zaczyna coś wspólnie tworzyć, to widać, jak ludzie reagują. Więc to byłaby moja taka może obserwacja też, tak jak ja staram się dobierać najpierw trzeba wspólników. trochę pochodzić.
Tak, i zobaczyć, i też, wiesz, pochodzić i zobaczyć w takich sytuacjach niefajnych, prawda? tak. Bo właśnie może porównanie do randkowania nie jest takie super udane, no bo na randkach wszyscy się spinają i chcą wypaść super, prawda? Ja myślę, że nie wiem, czy pomieszkanie razem, czy porobienie czegoś, może jakiś wolontariat, prawda? I nagle widzisz tą osobę w sytuacji, kiedy nie jest komfortowo i to zazwyczaj dużo zmienia, prawda? W postrzeganiu tej osoby. No. Także te dwie rzeczy. To ważne, ale wracam do tej fali, bo przed chwilą o tym mówiliśmy, tak? Że pewnie to jest zrozumiałe dla mnie, człowieka, który ma niewielkie doświadczenie w biznesie, aczkolwiek jakieś ma też. Ale jak rozpoznać tą falę? Po czym ty rozpoznajesz? No bo wchodziłeś w takie spółki, które na tej fali były. Zapewne nie wszystkie, no bo to tak jest, jak się inwestuje, to rozumiem, inwestuje się w różne i nie wszystkie inwestycje są trafione. Ale po czym ty rozpoznajesz poza nosem, który jest ważny, ale to niewystarczający? Tak, masz rację. Myślę, że pierwsza rzecz to jest bycie otwartym na sygnały i ja lubię sobie po prostu rozmawiać z ludźmi i jest taki moment, kiedy jest jakaś nowa technologia i ona tak nie działa za bardzo. Tak trochę działa, trochę nie. Wydaje się fajna, ale taka niedokończona jakby. To są takie momenty, kiedy ja szczególnie lubię ją sobie obserwować. Tak, myślę, że większość z nas, nie wiem, pamięta taki moment, jak wchodziły smartfony, wchodził iPhone. I ten iPhone na tym pierwszym takim demo, które oni pokazywali, miał fajne rzeczy, bo tam można było przeglądarkę uruchomić, był taki duży, ładny, ale nie działały MMS-y, tamto nie działało, tamto i on był taki na pograniczu. I wydaje mi się, że ten moment warto obserwować. Ja wtedy pamiętam, że widziałem 1, 2, 3 osoby, które uwierzyły w ten marketing, kupiły sobie tego iPhone'a i siedząc w biurze widziałem, jak one są przyklejone do tego telefonu. I nie widziałem czegoś wcześniej takiego z telefonem, że nagle ktoś siedzi i po prostu, wiesz, widzisz taką ekscytację, taki zachwyt nad czymś, co wydawało mi się nudnym telefonem, bo miałem wtedy Nokię. I to mi dało do myślenia wtedy, to jest zupełnie coś innego jednak. A jak rozpoznać, to trzymając się tego przykładu, wezmę przykład, który był tuż obok. Tak. iPady. Tak. Pamiętasz, ja akurat to z mojej branży, bo ja pracowałem wtedy w prasie i pamiętam, jak się wszyscy zachwycali, jak te iPady się pojawiały i to jest, kurczę, tak wygodne, nie? To po prostu takie duże, ale nie za duże, cienkie, super wygodne do czytania i w pewnym momencie mam w domu ze 2 i sam z nich już od dawna nie korzystam, bo wszystko czytam w telefonach i 95%, nie wiem jaki tam procent ludzkości, tak, ale te iPady nie poszły. Tak. Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że wiesz co, ono ma w ogóle takie bo to są takie 2 aspekty, bo z pewnością iPad miał to swoje tornado i w pewnym momencie bardzo dużo moich znajomych, ja też, mieliśmy iPady, używaliśmy, było dużo aplikacji na iPady. Przecież prasa cyfrowa w pewnym momencie, ja miałem takie poczucie, to tak będzie wyglądać prasa. Po prostu to tam jest. Ja w tym robiłem, to byłem przekonany, że tak będzie. I to było piękne, to naprawdę było fajne. I odłożyłem to. Dlaczego? Bo za duży był. A w międzyczasie ten iPhone przykładowy, on już jest dzisiaj chyba 2 razy większy niż ten oryginalny, albo może 3 nawet. Więc on poszedł w tą stronę i zjadł to tornado, które tam się zaczynało, jeszcze powiększając swoje. I to też jest oczywiście coś, co się dzieje ciągle w technologii, natomiast to nie znaczy, że nie dało się na przysłowiowym iPadzie zbudować biznesów, bo ja pamiętam nawet takie biznesy, nawet w Polsce mieliśmy takie biznesy e-wydawnicze, że nagle powstawało jakieś takie wydawnictwo. W Polsce chyba było takie wydawnictwo, się nazywało Nexto, wydaje mi się. I oni nagle dystrybuowali tą prasę cyfrową. Mieli mnóstwo użytkowników. Więc niestety historie biznesów są też takie, że żaden biznes nie jest wieczny. To wrócimy później do tych drzew, bo to jest u mnie bardzo w głowie powiązane. Że wszędzie jest to... zostały. Tak, bo zauważ, że Kindle, on nie konkuruje z iPhone'em. Tak. On z definicji jest
zupełnie innym konceptem, prawda? On nie jest konceptem urządzenia wielofunkcyjnego, tylko on mówi, ja jestem tylko do czytania. Natomiast nie wiem, jakie są statystyki, ja na Kindle nigdy nie czytałem prasy. Ja też. To też jakby do mnie nie przełączyło mi się w głowie, że mógłbym czytać. W sumie bym mógł, ale tego nie robię, prawda? Więc no, jakby to konkluzja też jest taka, że prasa ma ciężko, tak? Bo żadne z urządzeń nie pomaga. Tak. Prasy już, tej prasy to nie ma i o tym wiem najlepiej, bo to wpłynęło na moje życie wielokrotnie w różne strony. Wiem, o czym mówisz, tylko taka mała anegdota. Mój taki challenge prywatny jest zawsze taki, że uwielbiam to uczucie, jak siadasz sobie z espresso i z gazetą papierową. Mimo że jestem gościem z technologii, uwielbiam to. To jest totalnie luksusowe uczucie. To jest mój challenge. Ja potrafię 2 godziny chodzić po danej miejscowości, szukając miejsca, gdzie można kupić gazetę. I coraz częściej mi się to w ogóle nie udaje. Nie? Po prostu nie można fizycznie kupić gazety. Więc ten rynek się bardzo zmienił i też jakby nie zadziałało się to, zauważ, co było. Jakaś takie były predykcje, że no, gazety to będą bardzo drogie, to będzie takie dobro luksusowe i tak dalej. Chyba nie jest ta grupa na tyle duża, żeby to jakby się spełniło, ta hipoteza, i po prostu one zniknęły w zasadzie zupełnie, nie? Tak. No, istnieją, one są takie, które się sprzedają są. ciągle w prenumeracie, ale to już jest tylko jeden z elementów tego rynku medialnego. Mnie to wypchnęło z mediów. To, że media przestały mieć pieniądze na funkcjonowanie i stawały się przez to coraz gorsze, a potem w jakimś czasie wróciłem właśnie dlatego, że mogę robić to, co robię bez wielkiego kapitału. Mogę sobie No właśnie. nagrywać, robić telewizję. Właśnie to jest tornado, które ty złapałeś, tak? No bo to jest coś, czego nie było, co rośnie, prawda? I jakby ty na tym surfujesz. A jak, powiedziałeś jeszcze jedno ważne słowo, zaufanie, które jest ważne w biznesie, ale w budowaniu państw w życiu, rzecz jasna, ale nie jesteśmy tutaj poradnikiem, jak zawierać małżeństwa, chociaż tu masz sukcesy. Ostatnio mogę mówić o tym, bo czytałem na LinkedInie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Tak, nie wyciągam prywatnych rzeczy, ale Pozdrowienia dla Oli, najwspanialszej żony. nie znam, ale pozdrawiamy i gratuluję. Ale to zaufanie jest też ważne w budowaniu państwa. To uważam, że dzisiaj to jest jednym z największych problemów naszego kraju. Niski poziom zaufania społecznego. To, że nie ufamy instytucjom, prawda, to też wpływa na biznes, na rozwój państwa, na wszystko. A w biznesie, no kurczę, ty musisz zaufać ludziom, którzy decydują o ogromnych pieniądzach, którymi obracasz. To jest raz. 2, że w Polsce na przykład, będąc business angelem, takim inwestorem, business angel, czyli taki inwestor na bardzo wczesnych etapach, gdzie w zasadzie nie ma nic, tylko ludzie mają pomysł. To takie trochę kasyno. Będąc inwestorem tam, wiesz, jakie ja najczęściej dostaję pytanie? Czy w ogóle warto brać pieniądze od inwestorów? Bo my słyszeliśmy złe różne rzeczy o inwestorach. I że inwestorzy nam mogą firmę zabrać albo nas do czegoś zmusić. Czyli nawet w tym równaniu, gdzie ty dostajesz po prostu pieniądze, których potrzebujesz na rozwój firmy, to nadal wiele osób, to jest akurat szczególnie w Polsce, po prostu boi się związać z kimś, no bo boi się, no nie wiem, zaufać, ryzyka, jakby... Mamy ten poziom zaufania, myślę, tak zauważalnie niższy niż niektóre kraje. Pewnie wyższy też niż inne, prawda? Bo ja myślę, że nie jest jakoś u nas bardzo źle, ale pewnie wiele rzeczy w biznesie mogłoby się dziać trochę sprawniej, gdyby był wyższy ten poziom. Nawet takie rzeczy prozaiczne typu negocjowanie umów. Widzę, że to się też w Polsce zmienia. Bardzo często jest tak w różnych miejscach na świecie, gdzie ten biznes jest bardzo nauczony prędkiego działania, że po prostu się rzeczy robi. Na zasadzie, no dobra, to okej, to róbmy to. Potem tam podpiszemy umowę, jak będzie potrzebna, tam rozliczymy, ale jakby te twoje dobre imię i słowo jest szalenie ważne i raczej dobrzy inwestorzy, dobrzy przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że lepiej stracić, dopłacić, ale żeby ktoś nie powiedział, że go oszukałeś. W Polsce jest dobrze pod tym względem. My jesteśmy bardzo, moim zdaniem, uczciwym narodem i w ogóle bardzo honorowym.
Natomiast przez to, że się siebie boimy, to często negocjujemy te umowy strasznie długo. Ja to też widzę, jak czasami ludzi blokuje przed założeniem firmy to, że no tam z prawnikami jeszcze rozmawiamy, mamy umowy na 100 stron, gdzie często startupy ze Stanów na przykład mają umowy na 2 strony, które są formatkami ściągniętymi z internetu. I jakby ludzi to szokuje czasami. Ludzie pytają, no Tomek, to inwestujemy, robimy razem, to czy twoi prawnicy mogą przygotować umowę? Ja mówię, umowę to z internetu ściągnijcie, tam jest taka formatka. No, to jest tak, ale to jest w ogóle taka akceptacja, znaczy to zaufanie, jak patrzymy na nasze państwo, mówię o tym, bo to jest mi bliskie, tym się zajmuję i tym też mówimy w szkole przywództwa, do której za chwilę nawiążę. Ale to jest też taka akceptacja dla błędów, tak? Dla porażek. No ty inwestujesz, zapewne ilość ludzi, w których zainwestowałeś, popełniło błędy, nie poszło im, no bo nie poszło, no bo tak to jest w biznesie. A jak widzisz u nas, jak istnieją te nieszczęsne spółki Skarbu Państwa, jak się wyciąga, mówi, to popełnił, to on podjął decyzję, która nie przyniosła sukcesu finansowego, za to należy go skazać i wsadzić do pierdla, tak? Albo w każdym razie na pewno potępić, a już w tej chwili też jakieś pociągnąć go do karnej odpowiedzialności. No, biznes na tym polega, że się podejmuje decyzje, które czasem są błędne. Nie mówię o złodziejach, którzy kradną, tylko to, że ktoś podejmuje błędną decyzję. Podejmuje ryzyko gospodarcze po prostu. Tak, myślę, że to 100% masz rację. Powiedziałem, że nawiążę do tej szkoły, bo chciałem cię zapytać, czy widzisz dużą różnicę wśród tych 30-40-latków, którzy robią biznes. Ja z nimi pracuję w szkole przywództwa, do której, mam nadzieję, właśnie udało mi się cię zaprosić. Tak, uzgodniliśmy przed programem, super. Tak jest. Ja widzę, że to jest zupełnie inna generacja, nie? Zupełnie inaczej myśląca. Czy też masz takie obserwacje, inwestując właśnie i rozmawiając z młodymi przedsiębiorcami? Tak, ja widzę w ogóle te zmiany też jakby dalej idące, no bo powiedzmy moje pokolenie 40-latków to jest pokolenie, które często dzisiaj ma jakieś pierwsze exity, gdzieś zgromadziło już kapitał. To jakby też wrócimy do tego potem, bo to też jest ciekawe, że to jest takie pierwsze pokolenie, które chce się faktycznie dzielić i robić takie, nie wiem jak to po polsku jest, taki giving back, nie? No dzielić się po prostu, nie? Ale jest jeszcze to pokolenie 30-20-latków i ja dlatego, że inwestuję jako business angel na tych etapach najwcześniejszych, to ja najwięcej tak naprawdę mam do czynienia z 20-kilkulatkami, gdzie nas już dzieli trochę też. I ja widzę, jaka jest różnica między moim pokoleniem a tym najmłodszym, które ma zdecydowanie więcej zaufania do świata i do siebie też wzajemnie. Zdecydowanie jest bardziej nastawione na współpracę. Nie ma już absolutnie żadnych kompleksów. Myślę, że to nawet wynika z rzeczy najprostszych. Moje pokolenie to było pokolenie, które uczyło się angielskiego, co zawsze było jakimś takim kompleksem, że akcent, a coś. To pokolenie nawet nie wie, że się uczy angielskiego, po prostu mówi w tym języku i to jakby dla nich to w ogóle nie jest, temat, że jak gdzieś wyjeżdżam, gdzie nie mówią po polsku. Więc myślę, że wielu kompleksów nie mają już naturalnie. I teraz miałem taką najnowszą właśnie obserwację, bo byłem kilka dni w San Francisco i bez jakiegoś szczególnego nastawiania się, że chcę się... Byłem tam przy okazji. Nie nastawiałem się jakoś specjalnie, nie planowałem kalendarza, nie chciałem się spotykać specjalnie z polskimi startupami, a spotkałem się z 15 polskimi startupami, które tam są, w zasadzie na stałe, po prostu są tam polscy przedsiębiorcy, robią biznesy. Te startupy są świetne, są super ambitne, ci ludzie są totalnie jakby w tym środowisku, a jednocześnie, co było bardzo fajne, mega się czują Polakami. I bardzo się chcieli spotkać, po prostu przybić piątkę, porozmawiać, no bo uważają, że robienie tego takiego Polish Mafia, jak to się mówi, czyli takiej grupy Polaków, którzy się wspierają, jest ważne i cenne. I wiesz, wydaje mi się, że w naszym pokoleniu jeszcze tego nie było. Nie było na to czasu. My byliśmy bardzo zajęci po prostu przeżyciem. Tak. Trochę te rzeczy takie nawet, że to państwo być może też było trochę bardziej opresyjne. Ja do dzisiaj mam nerwicę, jak przychodzi do mnie list polecony, bo jako przedsiębiorca to kiedyś jakikolwiek list polecony to było coś złego, co przychodzi z ZUS-u, z Urzędu Skarbowego, prawda? Tylko się bać. Więc oni chyba nie mają już tych doświadczeń, więc to jest bardzo dobry prognostyk i naprawdę jestem zbudowany
tym, że to tak świetnie idzie i oni tak sobie pomagają też. Tak, właśnie jesteśmy w tej samej grupie WhatsAppowej, gdzie jest już tam prawie ze 200 osób, nie? 200 Niesamowite. przedsiębiorców i nie tylko, Tak. którzy coś chcą robić razem. Jak pamiętam, się zacząłem interesować Stanami, bo jak wiesz też, bo tam się na śniadaniu w Chicago spotkaliśmy, nie? Tak, w Nowym Jorku. Nie, w Nowym Jorku, przepraszam, nie w Chicago, tak. Tam zakładam ten Wars of Freedom Institute, który właśnie trochę chce to robić. To zawsze słyszałem, że no, Polonia to jest taka podzielona, nie współpracuje ze sobą, raczej się wzajemnie zwalczają. No i potem zacząłem jeździć po tych Stanach i poznawać takich ludzi jak ty, tak? Nie tylko nie wszyscy z takimi sukcesami, ale zupełnie, miałem wrażenie, inna generacja ludzi, nie? Inaczej myślących i oni chcą ze sobą coraz częściej coś robić razem, to rzeczywiście się zmienia. To zaufanie rzeczywiście gdzieś tam rośnie i jest większe. Ale pytanie mam takie do ciebie, jako rozumiem człowieka, dla którego nie pytałem cię o to, ale czuję się patriotą. Czy to dobrze, czy źle, że ci ludzie, których spotykasz w Silicon Valley i w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, że spotykasz ich tam, a nie we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Gdańsku. Na ile to jest konieczność nie ma wyjścia, bo w tym biznesie tak jest, że jak chcesz zrobić duży biznes na dużym rynku technologicznym, no to tam jest 270 milionów klientów Tak. i duży kapitał. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? To jest Jak możemy to wykorzystać? Jak powinniśmy o tym myśleć? Jak polskie państwo powinno myśleć o tych przedsiębiorcach, którzy są tam? To jest bardzo, bardzo... myślę, że to drugie pytanie jest dużo bardziej wartościowe. To znaczy, jak to możemy wykorzystać? Bo czy to jest dobre, czy złe, to w sumie nic nam nie da ocena. Po prostu tak jest. Mhm. Natomiast jak my to możemy wykorzystać? Myślę, że możemy to wykorzystać znakomicie, bo pierwsza rzecz, ci przedsiębiorcy, taka najbardziej bazowa, znakomicie rozbudzają ambicje młodych ludzi. Ja współtworzę taki program mentoringowy dla licealistów, się nazywa MD Fellowship. I tam po prostu najmłodszym ludziom, którzy zaczynają myśleć o robieniu czegoś, pomagamy znaleźć mentora. I ci ludzie są zapatrzeni w tych swoich o 5, 7, 10 lat starszych kolegów, którzy właśnie pojechali do San Francisco, którzy właśnie przeszli Y Combinator, którzy budują coś fajnego. I oni dzięki tym swoim idolom wierzą, że to jest możliwe. I my wszyscy mieliśmy idoli, tak? Więc jakby to jest bardzo ważne. I takie przykłady jak Eleven Labs czy ISI, to zobacz, jak one ośmieliły polskich inwestorów, polskich przedsiębiorców, że nagle możemy takie rzeczy robić. Wow! Będą o nas pisać media na świecie. To jest niesamowite. Więc to jest ta jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Druga, no te osoby też generują kapitał nie w sensie podatkowym dla Polski, no bo to jest jakby konsekwencja tego, że te spółki są zarejestrowane w Stanach, ale generują kapitał dla siebie i te osoby będą miały exity i mają exity i bardzo dużo z nich, i to jest wiele rozmów, których uczestniczyłem, chcą inwestować w Polsce, chcą znów wracać z tym kapitałem do Polski, bo też widzą w tym swoją taką po prostu przewagę rynkową. Będąc Polakiem, który ma duży sukces w San Francisco, chcesz wykorzystać to, że twoi koledzy inni z San Francisco nie pojadą do Polski, nie założą tam funduszu, bo nie wiem, nawet nie pomyślą o tym. Tak, A ty bo nie znają, nie wiedzą, dokładnie. że ten kraj tak się rozwinął, nie? Tak, Bo tak. jak wiesz, wielu tam ludzi ciągle nie ma pojęcia o tym, Też prawda. że jesteśmy tak niesamowitym krajem. Więc wydaje mi się, że jeśli myślałbym, jak rząd może to wykorzystać, to myślałbym o tym, jak tych ludzi zachęcić i przekonać i pomóc im to robić. Po prostu wracać do Polski z kapitałem, mieć to połączenie z Polską. I myślę, że nie trzeba nawet jakichś takich super twardych narzędzi. Bardziej umożliwienie, nieprzeszkadzanie. Myślę, że to by było bardzo, bardzo fajne. Też będąc zupełnie tak fair, ja nigdy nie byłem w rzeczach typu jakieś granty, dotacje i tak dalej. Jestem tak totalnie obok tego. Inwestuję tylko swoim kapitałem, więc patrzę na to bardzo laicko, ale z mojego punktu widzenia, czy jeden rząd, czy drugi,
akurat startupom to ani nie pomagał, ani nie przeszkadzał. I to się wszystko trochę dzieje równolegle. I szczególnie jeśli mówimy o tych najbardziej ambitnych startupach, które w zasadzie często są zakładane już w Delaware, po prostu. To one są trochę przeźroczyste dla polskiego państwa i łączy je chyba tylko ten patriotyzm tych założycieli. I no znów, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale tak jest. Więc na razie ten wpływ, powiedzmy, rządu to nie był jakiś duży, ale też mi jest trudno oceniać jakby to. Myślę, że ty masz akurat takie spojrzenie bardziej globalne na to, bo ja faktycznie siedzę bardzo głęboko zakopany w tym i robię te rzeczy. A czasami wydaje mi się, że nam wszystkim przedsiębiorcom brakuje takiego meta spojrzenia. Okej, słuchajcie, robicie to i macie efekt X, a moglibyście mieć 2X. Tylko że tu i tu by trzeba dołożyć, nie? Bo my jesteśmy po prostu zajęci często. Ja myślę, że znaczy ja widzę, można zrobić bardzo dużo, bo po pierwsze państwo powinno wspierać swoich przedsiębiorców. Wszystko, że są technologiczni, czy w MCG, czy w czymkolwiek. I tu mamy bardzo dużo do zrobienia i jesteśmy w tym bardzo słabi. Byliśmy przez te 35 lat i to myślę, że wszystkie rządy były równie słabe. Polska dyplomacja gospodarcza leży i jest nieporównywalna w małym procencie do tego, co robią państwa, do których my dochodzimy już do ich poziomów. Tak? Bo to, że nie wiem, 20 lat temu Francja miała w jakimś kraju 20 razy więcej dyplomatów niż Polska, no to było zrozumiałe. Ale w międzyczasie myśmy dobili już, no nie jesteśmy jeszcze tam, ale jesteśmy już bardzo blisko. A dalej mamy 20 razy mniej. Czy w Stanach, jak popatrzysz, jak Paich działa, tam są często fajni ludzie w tym Paichu. A jest w Chicago jeden, gdzieś tam jeden, a powinno być ich 100. Francuzi mają 100 w takim Chicago, nie? Którzy pomagają. Polskim przedsiębiorcom znaleźć kontakty, ułatwić, otworzyć jakieś drzwi. No inna wersja to ludzie już jakby z branży tobie bliskie, znaczy technologiczne, ale dual use, prawda? No tu państwo jest bardzo często jedynym klientem. Tak. Znaczy jedynym, nie jedynym, no bo jest dual, tak? Ale jednym ale ważnym. Bardzo ważnym klientem. Tak. To powiedz jeszcze jakby o takich rzeczach, które dla ciebie były, może najpierw takie przełomowe, najtrudniejsze. Wracam do ciebie jako przedsiębiorcy, człowieka, który zaczął od zera, jak każdy. Tak. Znaczy nie miałeś kapitału, tak? Rozumiem, tata nie przekazał, czy mama firmy i ją po prostu rozwijałeś, tylko przekazał ci pomidory na pół godziny. I z tych pomidorów zrobiłeś to, co zrobiłeś. Gdzie były te najtrudniejsze momenty? Jak sobie z takimi trudnymi momentami radzić? Tak. Dobrze o tym mówić faktycznie, bo ja miałem bardzo często takie poczucie, że jestem debilem. Że jestem głupi i że ja mam takie problemy, bo jestem za głupi. I dopiero z biegiem czasu uświadomiłem sobie, że bardzo wielu przedsiębiorców ma takie same problemy i nieważne, czy skończyli techniką elektroniczną w Lesznie jak ja, czy Cambridge, to na pewnych etapach rozwoju firmy są pewne problemy. Chyba przez to też tak mnie ten mentoring jakby ekscytuje, żeby ludziom przekazywać pewne informacje podczas drogi, że słuchaj, to jest normalne, że teraz czujesz jak głupek, bo jesteś na tym etapie firmy, gdzie większość twoich decyzji jest błędna, bo szukasz rozwiązania i się tym nie przejmuj, tylko po prostu idź dalej. Więc na pewno takie ciężkie momenty to w życiu przedsiębiorców, takich właśnie self-made menów, którzy sami coś tam sobie robili, to jest radzenie sobie z porażkami, z niepowodzeniami, bo jeszcze nie umiesz zbudować sobie sieci wsparcia, a jej nie masz naturalnie, bo większość z ludzi, którzy robią biznes jako pierwsi w rodzinie, no to nie ma takich osób nawet w rodzinie, które mogły powiedzieć okej, jak ja robiłem, nie wiem, fabrykę tam czegoś, to też miałem problem z ludźmi, nie martw się, nie? Po prostu nie wiesz, myślisz sobie, mam problem z ludźmi, no bo jestem beznadziejnym gościem, po prostu nie umiem z ludźmi. I czytasz sobie jeszcze te amerykańskie książki, które są w ogóle często kontrproduktywne, bo tam jakiś Jack Welch pisze, jak to było wspaniale, jak on robił firmę i on miał same sukcesy i ty to czytasz i mówisz sobie, no ja się po prostu do tego nie nadaję.
Karwatka też napisał książkę o swoich I sukcesach. dlatego właśnie napisałem książkę, gdzie jak zerkałeś, to połowa jest o tym, co mi nie wyszło i gdzie byłem debilem. Po to, żeby pokazać, że to jest normalne. I po prostu się tym nie martwić, bo myślę, że dużo dobrych firm pada dlatego, że właściciel przestaje wierzyć, że sobie poradzi. Dlatego dobrze mieć partnera jakiegoś biznesowego, żeby ta druga osoba wtedy mogła powiedzieć, okej, to jedź na urlop, ja teraz trochę powiosłuję za ciebie. Więc to są te rzeczy i one chyba są najbardziej bolesne, bo wiesz, masz problemy różne w firmie, z klientami, z dostawcami, ale chyba najbardziej bolesne są te, jak masz z własnymi ludźmi. I ja też tak miałem, bo byłem słabym szefem przez bardzo długi czas. Ja jestem mega Co wdzięczny. to znaczy być słabym szefem? Być słabym szefem to znaczy na przykład bardzo nieumiejętnie dawać feedback, jak to się mówi. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Informację zwrotną, prawda? Ale przyjęło się, feedback już się spolszczył praktycznie. Tak, więc dawanie tego w nieumiejętny sposób, nieumiejętne wyznaczanie celów, brak umiejętności kontroli i oddawania tej kontroli. Czyli taki bardzo klasyczny błąd, który ja robiłem i bardzo dużo szefów go robi, to jest zatrudniasz nową osobę i mówisz, okej, ja ci ufam, po prostu rób to. No i oczywiście, że ta osoba tego nie zrobi dobrze, no bo jakim cudem? I później jej zaczynasz odbierać, czyli nie, to źle robisz, to nie rób tego, zrób mniej. Czyli odwrotny efekt niż powinien być, prawda? I jakby do takich rzeczy trzeba dojść, że trzeba się kimś zaopiekować, trzeba go wdrożyć i trzeba mu tej autonomii oddawać, a nie zabierać. Więc dużo takich rzeczy robiłem, gdzie naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że ludzie, którzy wtedy ze mną pracowali, to wytrzymali to. I jeszcze się niektórzy z tego dzisiaj potrafią śmiać, ale no brakowało mi tego takiego właśnie tych mentorów, ludzi, którzy mogliby się podzielić. I to jest też chyba ta różnica pokoleniowa, no bo dzisiaj ci 20-latkowie, o których mówiliśmy, wydaje mi się, że mają już takich ludzi, bo te osoby, powiedzmy z mojego rocznika, chcą takimi mentorami być. To jest coś, co ja widzę. Nie wiem, czy to jest globalny trend w Polsce, ogólny, ale ja widzę, że im jest łatwiej, bo my naprawdę nie mieliśmy się do kogo odezwać i szczególnie jeśli myślisz o technologicznych przedsiębiorcach, no to poprzednie pokolenie przedsiębiorców to głównie dorobiło się na prywatyzacji. Więc jakby te rady były nieadekwatne, nawet jeśli one by były, a raczej też nie były, bo podejście wtedy było takie, że lepiej się nie wychylać, a jak się zarobi, to w ogóle na pieniądz lubi ciszę, lepiej się schować. Zauważ, że 10 lat temu trudno by ci było mieć taką rozmowę, że przychodzi ktoś do ciebie i mówi, no sprzedałem firmę, fajnie i teraz chcę robić coś następnego. Ktoś by sprzedał firmę, to już by zniknął i byś go już nigdy więcej nie zobaczył jako dziennikarz. Nie? Więc to się zmienia. To się zmienia. A jaki był taki najtrudniejszy moment, taki twój w robieniu, w budowaniu tych biznesów? Czy taki jeden konkret opowiedzieć, który coś nam pokaże? Tak, był taki, dużo było takich, ale jeden taki, który naprawdę zapamiętałem, to był taki, że w firmie mieliśmy ciężką sytuację finansową. Zarabialiśmy, ale coraz gorzej nam szło, coraz dłużej zamykały się nowe tematy sprzedażowe i pojechałem do Warszawy, bo jestem z Wrocławia, pojechałem do Warszawy na spotkania. Wszystkie spotkania wyszły tragicznie, nikt nic nie chce kupić, a w drodze powrotnej jeszcze odbieram jakieś telefony od naszych project managerów, że w ogóle jakiś klient to wypowiedział umowę, a jakieś coś. I jeszcze do tego jedna czy dwie osoby, które ze mną pracują, mówią, Tomek, ta firma jest beznadziejna i w ogóle my robimy wszystko źle. I wiesz, to nie było jedno wydarzenie, ale to takie nawarstwienie. Ja pamiętam to do dziś, bo fizycznie zaczęło mnie boleć w klacie. I ja wtedy, wiesz, mając lat tam, nie wiem, 30, wracałem w nocy, w taki, wiesz, listopadowy dzień, taki, no naprawdę filmowa scena, po prostu pada, jest ciemno, jadę tym samochodem, jest zimno i boli mnie w klacie i jadę i się zastanawiam, czy to jest zawał? Czy ja tu padnę? I mam taką myśl, że to jest, kurde, moja firma.
zrobimy to po mojemu. I jak, wiesz, taka myśl to zaczyna kiełkować w tobie, że nie, dobra, czekajcie, jeszcze raz, nie? Jakby zresetujmy to jest moja firma, to są moje zasady. I pierwsza rzecz, której ja się musiałem nauczyć, to była taka trochę asertywność wobec świata. Czyli okej, to nie jest tak, że każdy nasz pracownik będzie happy, to nie jest tak, że każdemu klientowi powinniśmy sprzedać. Jest jakaś wizja tej firmy, słuchajcie, ona jest taka, ja ją wymyśliłem, może jest głupia, ale jest moja. Ja tu jestem prezesem i wiesz, nie da się wszystkiego oddać pracownikom i klientom, mówiąc, to jest jakaś hipisowska komuna i niech to się dzieje samo. Trzeba wziąć tą odpowiedzialność i ta przejażdżka mnie tego nauczyła, że to jest moja firma, to jest moja odpowiedzialność, ale to ja podejmuję decyzję. I też widzę, że wielu przedsiębiorców do tego dochodzi dopiero z czasem. Szczególnie z tych pokoleń naszych i młodszych, gdzie my jesteśmy bardzo dużo uczeni o well-beingu, work-life balance, o tym, że pracownik musi być zadowolony. Oczywiście jak najbardziej pracownik powinien być zadowolony, ale nie każdy pracownik pasuje do każdej firmy też. I to jest taka brutalna lekcja, którą sobie gdzieś trzeba też uzmysłowić, nie? Że jeśli tutaj nie masz wspólnej wizji, czy z klientami, czy z pracownikami, czy z dostawcami, to czasem najmądrzej jest się rozejść po prostu i robić z tymi ludźmi, którzy cię jakby wspierają w tej twojej wizji, nie? Takie, żeby tak samo jak w prywatnym życiu, nie? Żeby eliminować toksyczne sytuacje. Tak. Jak jest coś toksycznego, to lepiej to odciąć. Tak. Nawet jeśli wydaje ci się, że na tym możesz początkowo stracić, bo Tak. tu masz jakiś kontakt nawiązany, może coś tam byś sprzedał, ale lepiej budować to tak jak... Tak. I wiesz to co, twoje. myślę, że jedna rzecz to jest toksyczne i to tutaj totalnie się zgadzam z tobą. Natomiast druga rzecz to jest też, że niektóre z tych rzeczy nie są toksyczne. To jest po prostu inna wizja. I to jest trochę tak, że wiesz, chcesz wejść na Mount Everest, masz ze sobą grupę i w połowie drogi dwie osoby mówią, a nie lepiej na Annapurnę? Przecież tam jest fajniej. Chodźmy tam. I zaczyna się dyskusja i ty, wiesz, pod Everestem zaczynasz dyskutować z ludźmi, to gdzie idziemy, to może ciągnijmy słomki, coś i w międzyczasie zamarzasz i giniesz. Także robiąc biznes, zazwyczaj nie jesteś w tak komfortowej sytuacji, że możesz jakby rozważać wszystkie opcje i masz na to czas, więc jest ważna jednak ta taka spójność wizji. I ja bym tego nie wartościował nawet, że po prostu czasami się rozchodzisz z ludźmi, czy z klientami, czy z pracownikami, bo mają inną wizję i ona może być nawet lepsza niż twoja. I jakby to jest okej. I ja zawsze miałem takie coś, że jak ktoś się chciał zwolnić z mojej firmy, to zawsze miałem taką rozmowę, gdzie też próbowałem zrozumieć, co on chce robić. I jeśli on chce robić coś, co mi się podoba, to w ogóle weź moje pieniądze, ja będę pierwszym inwestorem. I to jest wspaniała okazja i bardzo zachęcam w ogóle przedsiębiorców do tego, że jak ktoś odchodzi, to nie płakać, tylko się zastanowić, czy my możemy jakoś pomóc. Inwestowałeś w ludzi, którzy odchodzili od ciebie? Tak. To są też moi wspólnicy. Callstack, firma, o której mówiliśmy, którą z dużym sukcesem zrobiliśmy exit, to Ania i Michał, pracowali u nas w Divante. Nie znali się. Najpierw parę lat pracował Mike, odszedł, później Ania. Ania bardzo chciała robić firmę, a cały czas utrzymywaliśmy z nimi kontakt i w pewnym momencie stwierdziliśmy, Mike, ty robisz fajne rzeczy, kurczę, tutaj się jakieś tornado szykuje. Fajnie by było, gdybyś ty miał co-foundera. Mamy taką Anię, która koniecznie chce robić coś swojego i chce się zwolnić z Divante, bo chce być przedsiębiorcą. Spotkaliśmy ich, umówiliśmy ich na kawie, zaczęliśmy rozmawiać, założyliśmy razem firmę. I mieliśmy do nich super zaufanie, bo widzieliśmy ich w boju, jak pracują, jakimi są super ludźmi. I mi wydaje się, że już dzisiaj to ja już więcej zarobiłem z tego Divante Mafia, z ludzi, którzy byli w Divante, a później pozakładali swoje firmy, niż z samego Divante. I to też jest, myślę, taki dobry przykład dla przedsiębiorców, nie? Że naprawdę nie można się obrażać na ludzi, którzy są ambitni, u ciebie pracują i w pewnym momencie będą chcieli pójść na swoje. To jest super, to trzeba ich zachęcać. A co jest takim driverem dla ciebie, ale też w ogóle dla przedsiębiorców takich jak ty? No bo tak, do pewnego momentu to ludzie zarabiają pieniądze, bo chcą lepiej żyć, tak? No ale od pewnego momentu to już twoja jakość życia się nie zmienia. Czy masz 100, czy masz 500, to już tego nie odczuwasz. No i ja rozumiałem kiedyś, że no dobra, są ludzie, którzy
chcą zbudować największą firmę na świecie, albo tam na rynku, tak, w regionie, jakkolwiek, tak, żeby mieć takie poczucie wpływu, tak, albo robić coś dobrego. No ale ty budujesz firmę, po czym robisz coś, co się nazywa w tym języku biznesowym exit, czyli je sprzedajesz, tak? Coś zbudowałeś, pozbywasz się tego, zostajesz z dobrym majątkiem, który dalej inwestujesz w coś innego. Gdzie jest ten taki biznesowy drive w tym? Jakby co ciebie kręci? No bo rozumiem, że jakość życia już cię nie zmieni, bo masz ją bardzo taką, jaką byś chciał. I gdzie jest to, co ciebie i innych tego typu przedsiębiorców drive'uje? Za wszystkich to nie chcę odpowiadać, bo różne rzeczy. I w tym znam przedsiębiorców, którzy mają jednak inne podejście i uważają, że robi to różnicę nadal, ile się zarobi. Też się kupi jacht na Tak. 500 osób I znam przedsiębiorcę, który mi mówi, osób. Tomek, przecież to jest duża różnica, czy możesz kupić apartament 100-metrowy, czy 300-metrowy. Dla niektórych ludzi jest, dla niektórych nie. Akurat mam bardzo, myślę, skromnie sobie żyję i przyjemnie w małym naszym Wrocławiu i jakby nie potrzebuję więcej. Mnie najbardziej cieszy budowanie rzeczy od zera. I to niezależnie, czy to jest biznes, czy to jest jakiś projekt taki for good, dla dobra, to mnie cieszy to, że nie ma i jest później i to się rozwija. I sprzedaję nie dlatego, że mi się te firmy nie podobają albo nie wiem, nie wierzę w nie, bo bardzo w nie wierzę i w ogóle są niesamowite przykłady tego, co zrobili nowi właściciele z firmami, które my sprzedaliśmy. Naprawdę niesamowite, jestem z nich bardzo dumny. Tak, a nie jest tak, że ci żal, że kurde, to on to zrobił, to ja mogłem to zrobić. Nie, ja wręcz przeciwnie. Divante sprzedaliśmy do takiej grupy firm, gdzie, to powiem tylko jeden przykład, gdzie oni połączyli Divante z 3 innymi firmami i wygenerowali dużą wartość i sprzedali całość dalej, tak, że samo Divante tam miało 2 razy większą wycenę, niż jak my sprzedawaliśmy, a tę sytuację dzielił tam, nie wiem, rok, nie? Więc ktoś był w stanie przez rok jeszcze zdublować tą wartość i ten ktoś uważa nas za najlepszych przedsiębiorców i we wszystko zainwestują, co my robiliśmy, no bo kupił od nas coś, co było bardzo dobre i on jeszcze więcej z tego mógł zrobić. Ja bym pewnie nie umiał, więc w ogóle super. Ludzie, którzy byli w Divante, od nas dostali taki program pracowniczy, czyli robisz coś takiego, że jak, słuchajcie, nam się uda sprzedać firmę, to 20, 30, 40 osób najbardziej zasłużonych dostaje jakieś super premie i oni dostali to drugi raz. Więc w ogóle jakby mega mnie to ucieszyło, czyli powstają, wiesz, milionerzy, którzy no wiadomo, że będą wracać do tego ekosystemu, coś robić. I absolutnie miałem takie tylko pozytywne myśli o tym. Więc mi ta kasa jest przydatna do budowania dalej. Do mnie przemawia książka Śmierć z zerem na koncie, bo uważam, że przekazywanie jakichś wielkich majątków jest bardzo problematyczne. To są pewnie osobne rozmowy, mógłbyś pewnie zaprosić kogoś, kto odziedziczył jakieś majątki. To są zupełnie inna klasa problemów i myślę, że naprawdę jest duże szczęście, jak się człowiek sam jakby jest kowalem swojego losu. O, może tak, nie? Więc wydaje mi się, że to jest taki mój pomysł na życie, żeby te pieniądze dobrze wydać. Zainwestować, wydać, nie? Jakby puścić je dalej. I mnie to cieszy po prostu to budowanie. I mam dużo takich znajomych, którzy bardzo podobnie i też się pojawiają już w Polsce tacy seryjni przedsiębiorcy, nie? I to też jest piękne, no bo robiąc coś drugi, trzeci, czwarty raz jest łatwiej zdecydowanie. Widzisz już pewne zachowania, wiesz, co się wydarzy, potrafisz lepiej dobrać ludzi. To też jest z korzyścią dla gospodarki, tak mi się wydaje, że taki ktoś jak ja, kto jest dobry w budowaniu od zera, to marnowałby się siedząc w takiej dużej firmie i tam już nie miałbym na nic wpływu, a ja mogę 3 firmy w tym czasie zbudować nowe i może jednej się uda. Mhm. No i możesz uratować lasy, bo tym się zajmujesz. Opowiedz o tym projekcie, bo to jest petarda. Tak, właśnie jestem w super nastroju do tego, bo przyjechałem właśnie ze spotkania z moją ekipą w Las na Zawsze. Także Fundacja Las na Zawsze to jest fundacja, którą poznałem kilka lat temu
W ogóle przez program radiowy, więc media są mega ważne. Program radiowy chyba w Radiu Nowy Świat. Był tam założyciel fundacji i mówi, że wtedy rząd PiS-u bardzo mocno wycinał też Puszczę Białowieską. I ogólnie było takie smutne poczucie wśród ludzi, którzy lubią przyrodę, że się dzieje źle. I Michał opowiada, my zrobiliśmy taką fundację, Las na Zawsze, my kupujemy lasy z prywatnych rąk i zabezpieczamy je, żeby nikt ich nie mógł wyciąć. Kurczę, jaki to jest w ogóle świetny pomysł. Mówię, wow. No i zacząłem sobie z nimi rozmawiać. To trochę zajęło. Jakiś czas później robiłem swoje 40. urodziny i odezwałem się do nich, że słuchajcie, ja nie chcę żadnych prezentów, może byśmy się na taki las zrzucili z gośćmi razem. No i zrzuciliśmy się na ten las. Oni kupili ten las. Jakby nic się takiego nie zadziało. No jakby okej, fajnie. Jak duży las? 1 hektar kupiliśmy, nie? No i minął rok i Michał mówi, Tomek, to przyjedź, bo robimy otwarcie lasu. Okej, byłem na różnych otwarciach, ale na otwarciu lasu nie byłem nigdy. No to pojadę, zobaczę. Pojechałem tam i powiem ci, że to naprawdę na mnie wywarło wrażenie. Las pod Nowym Sączem, las, którym po prostu groziło wycięcie, 4 hektary. Ja jakby pomogłem uratować 1 hektar, inne firmy, osoby poszczególne dalsze, więc razem 4 hektary. Las, który wygląda po prostu fenomenalnie, który wygląda jak pomnik przyrody, bardzo gęsty, taki liściasto-iglasty, na górach, po prostu naprawdę pocztówkowy las. Przyszli mieszkańcy, bardzo wdzięczni, którzy mówią, kurczę, super, że się udało ten las uratować. I nagle ci mieszkańcy, i to na mnie największe zrobiło wrażenie. Stary dziadulo, stara babuleńka. I zaczynają opowiadać. Ten dziadulo mówi, a ja tu chodziłem z pierwszą dziewczyną. Tutaj do tego lasu, nie? A ta babuleńka mówi, a ja tu na grzyby to już 50, 60 lat chodzę i tutaj są takie... Wiesz, nagle się okazuje, że to nie jest tylko po prostu drzewa, tylko to są historie. I wycinając ten las, to po prostu unieważniasz tę historię, że to nie jest ważne, ci ludzie, ta historia. Wspaniały, naprawdę miałem łzy w oczach. Do dzisiaj, jak o tym mówię, to normalnie oczy mi się szklą, tak? To jest żywe we mnie. I zacząłem tak dalej ten temat rozmyślać nad nim, rozmawiać z fundacją, że a czy takich lasów jest więcej, a jak to zrobić? I okazało się, że takich lasów jest więcej, że jest w Polsce sporo lasów, które mają 50-70 lat, są liściaste, takie jak w Polsce powinny rosnąć, nie są uprawą leśną, no i grozi im wycięcie, bo są w prywatnych rękach i można je kupić często. I stwierdziliśmy, że fajnie by było uratować ile się da, a że te lasy są rozrzucone po całej Polsce, no to stwierdziliśmy, że stworzymy taki projekt Połączona Puszcza Polska. Połączona, bo łączymy te różne tereny. Puszcza, bo te lasy albo już wyglądają jak puszcza, albo będą wyglądać. No Polska, bo w Polsce. I tworzymy to, kupujemy tereny. I znów tutaj bardzo fajnie zadziałało to, że polscy przedsiębiorcy są bardzo często na takim etapie, że chcą coś więcej niż po prostu tylko robić biznes. Wsparło nas już kilku znamienitych przedsiębiorców i ta lista rośnie cały czas. I zaczęliśmy od przedsiębiorców, bo ja uważam, że przedsiębiorcy dają takie koło zamachowe, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i porwie cię ta idea ratowania lasu, to z jednej strony masz środki i możesz nam pomóc szybciej uzbierać tyle, ile potrzebujemy. Z drugiej strony możesz włączyć swoją firmę, możesz włączyć ludzi i nagle okazuje się, że ten twój taki lewar, i to jest niesamowite, jak sobie przedsiębiorcy to uświadamiają, że ty jako lider masz lewar nie tylko w biznesie, ale możesz swoim ludziom pokazać fajną rzecz, w którą oni uwierzą, ucieszą się. Sporo firm właśnie też wspiera Las na Zawsze i ten nasz projekt. Natomiast docelowo chcielibyśmy jak najwięcej Polaków włączyć w ochronę przyrody, bo to jest znów, wracając taką pętlą do tych moich pomidorów, to jest znów uczenie o sprawczości. To znaczy, my możemy sami brać sprawy we własne ręce, jeśli polityka państwa jest taka, że
no, nie odpowiada nam do końca, jeśli chodzi o ochronę przyrody i uważamy, że mogłoby być więcej robione, to możemy zacząć robić więcej i być może to też jest narzędzie presji w pewnym momencie. Jeśli my będziemy w stanie zrobić taki społeczny park narodowy, bo celujemy 2000 hektarów, który ma najmniejszy park narodowy w Polsce, Ojcowski, jeśli będziemy w stanie to zrobić, to myślę, że jest to taki sygnał, że ludzie w Polsce naprawdę tego chcą, że my kochamy nasze lasy, to jest nasza historia, to jest nasza bioróżnorodność, chcemy o to dbać i może warto przyspieszyć tworzenie parków narodowych w Polsce, nie? Więc taki projekt, który od prostych rzeczy przechodzi tak głębiej, jak o nim myślisz i gdzieś tam porusza ludzi. I to widzimy, że jak przedsiębiorcy składają się, później robimy taki spacer dla nich po tym lesie z przyrodnikiem, który opowiada i nagle okazuje się, że zgłaszamy drzewa pomnikowe w tym lesie, bo tam są piękne drzewa. Potem ci przedsiębiorcy, jak już się nauczą tego lasu, to zabierają swoją rodzinę, swoją żonę, dziewczynę, chłopaka. Nagle oni oprowadzają, nie? I to taki łańcuch się robi takiego pozytywnego myślenia o przyrodzie. To jest super. Fantastyczne. To w ogóle jest, myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę siła Polski te ostatnie 35 lat to jest w dużej mierze siła przedsiębiorców, przedsiębiorczości, ludzi, którzy budują. Nie? I teraz pytanie, czy jesteśmy w takim, czy dochodzimy do takiego momentu, kiedy przedsiębiorcy, no nie każdy odniósł tak duży sukces jak ty, ale no, zbudowali coś i zaczną rozumieć, znaczy część z nich, ja też znam takich, którzy angażują się coraz więcej w rozmaite rzeczy, tak? W budowanie rzeczy, które są, no teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, a to państwo zrobi, nie? Ale już no nie jest tak. Tak, dzisiaj no, tematem numer 1 jest bezpieczeństwo, tak? Jak wiele firm, wielu przedsiębiorców chce się angażować w budowanie bezpieczeństwa. I tu państwo powinno i z jednej strony wykorzystać ten nacisk, nie? Żeby na przykład zbudować polski przemysł zbrojeniowy. Nie? Dzisiaj to jest... A tu można połączyć akurat jedno z drugim, tak? Bo to można na tym zarabiać po prostu duże pieniądze. Można rozwijać technologię, no i budować to, żeby, no, żeby Ruski nie przyjechał i nam tego lasu nie spalił. No, dokładnie. Jestem totalnie z tobą. Myślę, że jest bardzo duży potencjał w tych takich działaniach właśnie. My też jako Polacy bardzo potrafimy się jednoczyć w obliczu kryzysów, nie? Mhm. To pokazała wojna na Ukrainie, przecież ta polska pomoc to wow, to jak sobie przypominam, co różni moi przedsiębiorczy koledzy robili, co mój brat robił, to wiesz, naprawdę niesamowite rzeczy się działy, nie? I takie, że jakby wszystko jest możliwe. Dla Polaków nie ma w ogóle problemu, tak? Trzeba ewakuować ludzi. Dobra, wypożyczymy autobusy, będziemy ewakuować. Nic o tym nie wiemy, ale się nauczymy, nie? I jakby byłem świadkiem takich akcji, to też bardzo buduje takie poczucie, że my jesteśmy naprawdę świetni w tym, nie? I nie wiem, czy to jest tak, że my po prostu potrzebujemy tych kryzysów. Może tak jest, że one nas napędzają, że jesteśmy w tej tak wychowani. Nie wiem, to jest ciekawe, nie? Zauważ, że też rzeczy typu, nie wiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy coś, tam jest zawsze jakby ta jedność na bazie, no jest wielki problem z czymś, musimy ratować, musimy się razem wziąć i zebrać. I nagle się zbieramy, prawda? A jak jest dobrze, to się zaczynamy rozchodzić. No, właśnie staram się, myślę, że powinniśmy przejść do tego momentu, że musimy budować tak pozytywistycznie, budować dobre rzeczy, które są... które nie powstają w wyniku kryzysu, tak? Tylko które po prostu mają pomagać temu, żebyśmy się rozwijali. Tak? My robimy tą szkołę przywództwa, tak? Gdzie no to jest taka cegiełki pod to, żeby takich przedsiębiorców jak ty było więcej. Mamy już 1000 absolwentów. Nie każdy z nich jest przedsiębiorcą, ale wielu z nich jest przedsiębiorcami. Myślę, że wielu z nich będzie czytać twoją książkę, a ci nowi będą słuchać. Z czego się bardzo cieszę. Tomek, na koniec, taka najważniejsza myśl dla ludzi, którzy myślą, albo są na początku drogi, albo są gdzieś w środku, myślą, co tu zrobić? Z czym byś chciał zostawić ludzi? Najważniejsza myśl, która chyba wybrzmiewa z książki, mały disclaimer, książka będzie wydana za chwilę, więc jakby ktoś ją chciał, to się może zarejestrować, żeby ludzie nie byli smutni, że wpiszą i nie znajdą. Ale największy
przekaz, taki, który zależy mi, żeby wybrzmiał, to jest po prostu zacznij to robić. Naprawdę, że wszyscy mamy pomysły są tanie i można je znaleźć w internecie. Zazwyczaj przedsiębiorców od nieprzedsiębiorców odróżnia tylko i wyłącznie to, że ci jedni się odważyli, więc myślę, że trzeba się odważyć i po prostu coś zacząć robić. I tą książkę też po to napisałem, że jak coś zaczniesz robić, to zaczniesz napotykać na różne rzeczy i możesz sobie poczytać w tej książce o niej, ale ta decyzja, żeby zacząć robić, to nie jest moja, jest twoja. Więc taki bardzo prosta metoda, która moim zdaniem działa, to jest taka, że jeśli o czymś myślisz, żeby coś zacząć robić, to możesz nawet, nauczył mnie ostatnio kolega tego, zastopować to wideo i napisać maila albo na social mediach, albo pójść do osoby obok i powiedzieć o tym pomyśle i powiedzieć, wiesz co, chciałbym coś takiego zrobić, żeby się trochę samemu zmotywować i żeby zacząć. Także po prostu takie trochę Nike, just do it. Po prostu trzeba zacząć. Bardzo jest mi to bliskie. Tomek, bardzo ci dziękuję. Polecam wszystkim tę książkę. Ja ją przeczytałem. Można ją się zapisać na twoim LinkedInie, tak? Tak, można wpisać po prostu w internet The5 książka, The5, bo to jest pierwsze 5 lat i tam znajdziecie stronę, możecie się zapisać i dostaniecie info, jak się już wydrukuje. Jest już napisana, ale jeszcze jest opracowywana. Potwierdzam, że jest już napisana, bo została przeczytana. Miałem to szczęście, że byłem jednym z pierwszych. Tak. Byłeś chyba nawet pierwszym poza żoną i bratem. Naprawdę? Więc naprawdę To bardzo ekskluzywne grono. To bardzo za to dziękuję. Tomku, dzięki za tą rozmowę, za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję Państwu. No, czytajcie a przede wszystkim róbcie. Miejcie pomysły, róbcie, bo wasze biznesy budują dobrobyt nas wszystkich. Dziękuję bardzo, to wszystko. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.